ekstremalnie wieje, ale i tak będę latał. Jestem ciekaw, czy przy takim wietrze, zobaczcie jak tutaj krzaki się ruszają, te gałęzie, i ciekawi mnie, czy jastrząb da radę. Przyznaję, pozazdrościłem koledze Przemkowi. Mówi, u niego flauta, tak, nic nie wieje, a u mnie cały czas wieje. Cały czas wieje, nie można latać. No normalnie nie ma jak latać. Mówi, koniec. Albo ja będę latał, albo samolot nie poleci. No i tak właśnie dzisiaj tutaj się znalazłem. Także kamera, tutaj sprawdzenie jeszcze przed startem, co tam nawet, czy tutaj nam co działa, co nie działa. Działa. Ok. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Ustalmy kierunek, z którego wieje wiatr. O! Wiemy, z którego wieje. I poszedł. I mimo wiatru, o, widzę, że go chce zabrać koniecznie do góry. Nie, miota nim. Ale patrzcie, no radzi sobie jastrząbek świetnie. I to jest powód, dla którego warto jest mieć taki samolot. Jak nie wieje, to każdy może polecieć. Może na kawałku styropianu. Ale jak zaczyna wiać, to nie każda maszyna tak pójdzie. Owszem, wiem, tu jest całkiem silny motor. Fajnie dobrany ten zestaw jest. Zgadza się. No ale samolot też musi sobie umieć radzić. Może trochę pilot też. Aha, ale nosi. Także słuchajcie, da radę. To ja teraz tak trochę mniej będę mówił. Skoncentruję się na utrzymaniu tego samolotu. Ale walka nierówna, ale dobrze, dał radę. O kurczę. Także Przemek może być dumny z tej konstrukcji. Waleczna maszyna. Ja też powiem tak, no nie bardzo lubię jak za szybko samoloty latają, ale tylko szybki samolot z mocnym zestawem napędowym w takich warunkach sobie poradzi. Coś tu się jeszcze dzieje. Strażacja, a to nie do nas, spokojnie. No. Także bardzo fajnie. Jeszcze spróbujemy wylądować. Kurczę, niefortunnie. Bo tu to lądowanie to trzeba robić od strony będzie drogi. Ale go zadarło mi. Ale nic, walczymy. Dobra, wysokość wytracona. Nie, odejście. Za wysoko był. Ale go zadziera. No niefortunnie do tej drogi trzeba będzie lądować. Albo inaczej. Bokiem spróbuję do wiatru. I wylądował. Ha! Da się. Tam ładnie też jak wiaterek przyjdzie zabrać go. No. Dzisiaj jest ze mną kolega Paweł. Obserwator. Kolejny kandydat na modelarza. Może się zdecyduje. Samolot cały. Proszę bardzo. Myślę, że to widać. Nic mu się nie stało. To co? Lecimy jeszcze raz. Sprawdzę jeszcze poziom cel na akumulatorze, żeby nie było zaraz jakiegoś faulu, bo to trochę wyższe obroty. Co tam nam pokazuje mierniczek? Ledwo pociągnięte. Akumulator jak nówka.
Okej. Motor active. Jak rakieta. O, akurat w tym momencie przestało wiać. Na chwilę się uspokoiło. O, uspokoiło się. Ale nie do końca. Tam u góry to jednak... O! Rzuca nim troszeczkę. Ósemeczkę zrobimy. Nie no, daje radę, no. Co by nie gadać. Pół gazu i śmiga jak ta lala. Ale teraz strata wysokości była spora. Akurat tak trochę mi wieje w plecy, czyli tak się zmienia ten kierunek wiatru, no to z tym się też trzeba liczyć. Zacieśniony nawrót. A nie chcę mu dawać za bardzo odpuszczać, żeby ten wiatr nie miotał nim. No widzisz, momentami wiesz, muszę mu trochę więcej dać gazu, trochę mu odpuścić. Tutaj jest troszeczkę inaczej niż na symulatorze. Wiesz, wolę go trzymać przy takiej pogodzie i takim wietrze, to wolę go trzymać trochę wyżej, bo zawsze mam chwilę czasu na reakcję, jakby coś się działo. Możliwość manewrowania. Tak. Dobrze jest wiedzieć i aktualizować sobie info, gdzie, skąd ci wieje wiatr. Bo jak wiesz, skąd wieje wiatr, no to ustawiasz sobie, czy się do lądowania, czy nawet awaryjnie. To tak dobrze być na oriencie. Tu nie ma rękawa, wiesz, bo normalnie na lotniskach to są rękawy, to wiesz, to ci Tak, pokazuje. Bo wtedy ten 180 to był, ja wiedziałem, że jest błąd, tak jak myślałem, że błąd wynikał, wiesz co, z tego, że robiłem akrobację. Okazało się później, że antena odbiornika, który jest jednocześnie nadajnikiem, bo to jest komunikacja jest dwustronna, on wysyła i odbiera, zakłócał mnie antenę GPS-u, czy ogólnie GPS mi zakłócał i stąd były błędy, błąd ten prędkości do 180 km stąd się wzięło. Fajnie lata. Nieźle popierdala. Dobra, wiesz co, bo ja chyba nie wyląduję, tak sobie sądzę. Stanie i tak za mną, próbuj stanąć, a wtedy muszę się martwić o osobę towarzyszącą. Dłużej nie trafisz. To tak nie działa. Czyli teraz go niosło normalnie na tym. To szybował. Motor disabled. Bardzo ładne lądowanie. Czyli co, nawet jak wieje, to polatać zawsze można, tylko trzeba mieć do tego odpowiednio przygotowany samolot. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Cześć!